Dzisiaj w filmiku pokażę, jak zrobić na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej bardzo ciekawy ściek nazywany brioszką lub ściągaczem dwukolorowym. Jednakże ciężko jest go nazwać ściągaczem, ponieważ jest mało elastyczny. Pomysł, jak go wykonać, znalazłam na kanale Creative Tien, do którego link zamieszczę w opisie pod filmikiem. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Aby wykonać ten ściek, należy udziergać najpierw robótkę o długości odpowiadającej długości ściągacza, który ma powstać. Do jego wykonania używa się włóczkę dodatkową. Zacznij od wysunięcia do przodu do pozycji dziania częściowego co drugą igłę i nabierz oczka metodą litery E. Zwiększ wielkość oczek o 3-4 numery, aby powstała robótka mogła się rozciągać i nie była sztywna. Po przerobieniu niezbędnych rzędów dla ściągacza zmień włóczkę dodatkową na włóczkę główną i przerób jeden rząd. Teraz, używając transfera z jednym lub wieloma oczkami, należy nawlec dwie poziomo idące nitki włóczki na pustą igłę. Tylko w pierwszym rzędzie nawleka się dwie nitki o dwóch kolorach. Po nawleczeniu włóczki na igłę drugą, kolejne dwie nitki nawleka się na igłę czwartą. Kontynuuj nawlekanie włóczki na co drugą pustą igłę do końca rzędu. Po zakończeniu przerób tylko jeden rząd i zacznij ponownie nawlekać nitkę włóczki na co drugą igłę. Nawlekaj na te same igły jak w rzędzie pierwszym, z tą różnicą, że teraz nawleka się tylko jedną nitkę włóczki. Do nawlekania włóczki na igły można używać transfera z jednym lub wieloma oczkami. Przy użyciu transfera z wieloma oczkami wysuń do przodu tylko co drugie oczko. Po nawleczeniu wszystkich pojedynczych nitek włóczki na igły przerób ponownie tylko jeden rząd. Widać tutaj powstający ściek. Zawieszam na tą część ciężarki, aby oczka z mniej używanych igieł nie pospadały. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie rzędy wcześniej zrobionej dzianiny zostaną przerobione. Sprężystość zakończonego ściegu będzie zależała od rodzaju i grubości użytej włóczki. Na filmiku użyłam dwie włóczki o różnej grubości. Różnica ta nadała dzianinie więcej sprężystości, niż gdybym użyła dwie włóczki o tej samej grubości. Inną ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest powiększenie wielkości oczek o 3-4 numery od wielkości przewidzianej dla danej włóczki, aby można było przerobić oczka, a także otrzymać w miarę elastyczny ściągacz. Po zakończeniu nawlekania włóczki, gdy na igłach jest tylko jej jedna nitka, ściągacz jest gotowy. Zmniejsz tylko wielkość oczek do odpowiedniej wielkości i można kontynuować robótkę. Mam nadzieję, że pokazany ściek Ci się spodobał i zastosujesz go w swoich robótkach. Jak zawsze zapraszam do komentarzy, a jeśli filmik Ci się spodobał, również do polubień i subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.